Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym posiedzeniu nadzwyczajnej sesji i chciałbym otworzyć obrady nadzwyczajnej 52. sesji Rady Miasta Lubartów w dniu 31 marca 2023 roku. Bardzo serdecznie witam Pana Burmistrza, szanownych Państwa radnych, bardzo serdecznie witam gości, media i tych, którzy nas oglądają. Również bardzo gorąco witam obsługę Rady, Pana Mecenasa. Dzień dobry. Z informacji mi dostarczonych tutaj przez obsługę Rady wynika, że mamy, Pani Maria podpisze listę, mamy 20 osób. Także mamy kworum do podejmowania dzisiejszych uchwał. Przejdę do punktu drugiego, może od razu przedstawię porządek dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia, co już uczyniłem. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, przedstawienie sprawozdań z prac Komisji Stałych Rady Miasta Lubartów za rok 2022. Punkt czwarty, rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie. Litera A, odwołanie przewodniczącego Rady Miasta Lubartów. Litera B, wybór przewodniczącego Rady Miasta Lubartów. Litera C, przyjęcia planów pracy Komisji Stałych na rok 2023. Punkt piąty, zamknięcie obrad. Pytanie muszę zadać, ponieważ niektóre rzeczy się powtarzają. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi co do porządku obrad? I zapraszam pierwszego do dyskusji pana radnego Andrzeja Zielińskiego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, w imieniu wnioskodawców wnoszę o poprawki do porządku obrad. Po pierwsze, proszę o wykreślenie punktu trzeciego, przedstawienie sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miasta Lubartów za 2022 rok i w punkcie czwartym podpunktu C, czyli litera C, przyjęcie planów pracy Komisji Stałych na 2023 rok. Oba zagadnienia były rozpatrywane wczoraj, zostały przyjęte zarówno sprawozdania, jak i plany pracy, a więc nie ma potrzeby, żeby dziś na ten temat dyskutować i debatować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym, że jest to sesja nadzwyczajna, wnioskodawców bardzo proszę o wyrażenie swojej opinii. Nie będę imiennie czytał, tylko każdy wie, kto podpisał się pod wnioskiem o zwołanie sesji, więc zapytam ogólnie, czy ktoś z Państwa radnych wnioskodawców jest przeciwny temu wyrażonemu zdaniu przez Pana radnego Andrzeja Zielińskiego? Nie widzę, więc teraz przegłosujemy plan pracy dzisiejszej z tymi poprawkami Pana Zielińskiego. Bardzo proszę Państwa o naciśnięcie kworum. Proszę? A, wnioskami, tak? Rozumiem. Dobrze, czyli w takim razie teraz odbędzie się głosowanie za wykreśleniem z porządku obrad punktu trzeciego, przedstawienie sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miasta Lubartów za rok 2022. Proszę o naciśnięcie kworum. I kto z Państwa radnych jest za wykreśleniem, proszę nacisnąć zielony, kto przeciw czerwony, kto się wstrzymuje żółty. Wszyscy radni obecni na sali są za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego głosowania, czyli wykreślenie z porządku obrad litera C w punkcie czwartym, czyli projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych na rok 2023. Również proszę o potwierdzenie kworum. I głosujemy. Kto jest za, proszę wcisnąć zielony, kto przeciw czerwony, kto się wstrzymuje żółty. Pani radna. I również teraz w tym przypadku mamy 20 osób za. Dziękuję bardzo. I w tej chwili przegłosujemy całość porządku obrad. Bardzo proszę o naciśnięcie kworum. Jeszcze dwoje radnych. Pan Andrzej Zieliński. Okej, ręcznie może. Dobrze. I przechodzimy do głosowania.
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o naciśnięcie zielonego przycisku. Kto przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymuje? Żółtego. Dziękuję. 20 radnych jest za. Rada przyjęła porządek obrad dzisiejszej sesji po poprawkach. Dziękuję bardzo. Proszę zamknąć okno dialogowe. I w takim razie przechodzimy do punktu, który teraz stał się punktem 3. Dobrze mówię? Czyli rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Miasta Lubartów. Bardzo proszę wnioskodawców o wyrażenie stanowiska. Kto z Państwa radnych? Pan Andrzej, tak? Pan Andrzej Zieliński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, w związku ze złożonym wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta Lubartów, a także złożoną rezygnacją z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Lubartów na podstawie artykułu 19 ust. 1 Rada głosuje za wyborem Przewodniczącego, a następnie zgodnie z artykułem też 19 również w podobnym trybie odwołuje Przewodniczącego Rady Miasta. W uchwale, którą Państwo zaproponowaliśmy, prosimy o naniesienie równocześnie, o tym mówię, poprawki w nawiasie w podstawie prawnej. Proszę wykreślić słowa tekst jednolity, ten skrót. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę Państwa radnych o zabieranie głosu. Pan Marek Polichańczuk. Bardzo proszę. Pozwolę sobie przygotować się, bo mam kilka materiałów obszernych, więc nie chciałem ich drukować, stąd ten komputer, ale już sekundkę. Ok. Dobrze. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, Państwo radni, media, goście, pracownicy. Zawsze jest to trudna sytuacja w Radzie, jeżeli dochodzi do sytuacji, w której kiedykolwiek, kogokolwiek odwołujemy. Tak samo było przy odwoływaniu niektórych radnych z komisji, niektórych radnych z innych komisji, jak również z przewodniczących komisji, z wiceprzewodniczących komisji, jak również w tym wypadku mamy wniosek o odwołanie przewodniczącego. Jest to duży problem, ponieważ trzeba w merytoryczny sposób ten wniosek uzasadnić. Więc zanim uzasadnię, dlaczego my jako wnioskodawcy jesteśmy przewodniczącymi, za odwołaniem z funkcji przewodniczącego Rady Miasta pana Grzegorza Gregorowicza, może wrócę do informacji, jakie można znaleźć w prawie, jaka rola powinna być przewodniczącego w czasie obrad komisji. Już nie będę mówił o tym, jakie prawo kształtuje, bo wszyscy o tym wiedzą. Na tyle wszyscy czytali ustawę o samorządzie i nasz statut, że wiemy, jaką funkcję pełni przewodniczący w Radzie Miasta. Wiemy wszyscy, jakie są zasady odwoływania, jakie są zasady powoływania przewodniczącego i wiceprzewodniczących, więc też raczej to pominiemy. Natomiast
należy skupić się na tym, jaka powinna być rola przewodniczącego, rola przy pełnionej funkcji, rola przewodniczącego podczas prowadzenia sesji. We wszystkich publikacjach, jakie udało mi się przejrzeć w prawie, również w podręcznikach, z których uczą się studenci prawa, wynika jeden wniosek tak naprawdę. Ta rola przewodniczącego jest rolą służebną wobec Rady. Rola, proszę zwrócić uwagę na to słowo, jest to rola służebna, czyli oznacza to, że przewodniczący powinien służyć Radzie. O co w tym wszystkim chodzi? No chodzi o to, żeby ta Rada pracowała sprawnie, szybko, dla dobra wszystkich mieszkańców miasta. Nieważne, kto jest aktualnie przy władzy, jaka opcja polityczna, czy jakie ugrupowanie. Ważne jest to, żeby cała Rada pracowała dla dobra mieszkańców. My natomiast mieliśmy w ostatnich miesiącach w tej kadencji sytuację taką, że przewodniczący próbował kreować pracę tej Rady. Kreować tę pracę tej Rady chociażby poprzez to, że moim zdaniem nadużywał swoich kompetencji, które zostały zapisane w naszym statucie. Bardzo często przewodniczący powoływał się na zapis w statucie, który mówił, że przewodniczący ma za zadanie czuwać nad porządkiem obrad, czyli czuwać nad tym, żeby ta Rada, żeby wszyscy mówili do rzeczy, na temat i tak dalej. Jak pamiętacie Państwo, no, pan przewodniczący przyznał sobie dosyć szersze kompetencje, to znaczy przyznał sobie takie kompetencje, które pozwalały mu do komentowania tego, co radni wypowiadali. Nigdy do tej pory tak nie było. Zawsze, jestem już trzeci raz radnym, trzecią kadencję i nigdy przewodniczący nie komentował wypowiedzi innych radnych. W tym wypadku mieliśmy wyraźnie do czynienia z sytuacją taką, że bardzo często zdarzało się tak, że po wypowiedzi radnego padała krytyka, wręcz, no nie wiem, opinia o wypowiedzi tego radnego czy tej radnej. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt, drugi zarzut to jest taki, że przewodniczący uzurpował sobie prawo do oceniania, czy wypowiedź jest do rzeczy, czy nie do rzeczy, ale w sposób tylko dla siebie zrozumiały. Ja bardzo często w wypowiedziach państwa radnych, wszystkich, bez znaczenia kto, czy lubiany radny, czy nielubiany przez innych radnych, bardzo często dochodziło rzeczywiście do ekspresyjnej wypowiedzi, zaczynającej się wstępem, po to, żeby tym wstępem naprowadzić na sedno tej wypowiedzi. Natomiast nigdy tak nie było, że w tym momencie ktoś uznawał, że ta wypowiedź jest nie do rzeczy. W tym wypadku zdarzało się bardzo często, zresztą, proszę Państwa, no, mieliśmy sytuację takiej, że był zabierany głos niektórym radnym z tego powodu. Po jednym zdaniu było przywołanie do porządku. Ale to są jakby te punkty, o których mówiłem. Mało tego, no zdarzały się takie sytuacje, że pan przewodniczący sugerował niektórym odpowiedzi. Bardzo często słyszało się informacje czy sugestie do pracowników urzędu: proszę odpowiadać w sposób taki, jaki pan uzna za stosowny. Czyli niekoniecznie chodziło o odpowiedź na pytanie, tylko chodziło o to, żeby odpowiedź była taka, żeby było tak bardzo często, proszę Państwa, i to można odsłuchać w komisjach. Zresztą ja nie będę w tym momencie
dyskutował z osobami za stołu, bo mam prawo do swobodnej wypowiedzi i mam nadzieję, że to prawo zostanie przywrócone. Być może, jeżeli kogoś urażam, zresztą było tak parę razy, że jeżeli ktoś się poczuł urażony, ja potrafiłem podejść i przeprosić za swoje słowa. Natomiast, proszę Państwa, swoboda wypowiedzi polega na tym, że dajmy prawo się wypowiedzieć. Polemizujmy z tym, ale dajmy prawo się wypowiedzieć. To są oczywiście subiektywne odczucia, które trudno udowodnić, ale można sprawdzić w protokołach, w odsłuchach i tak dalej. Ale teraz przejdę już do takich zarzutów typowo merytorycznych. Fakty. Sesja 22 czerwca 2022 roku. Wprowadzono do porządku obrad projekty uchwał i w stachanowskim tempie odwołano radnych z Komisji Planowania, wiceprzewodniczącego Rady Miasta, przedstawiciela miasta w Związku Komunalnym. Projekty uchwał nie miały opinii prawnych i były opiniowane podczas wprowadzania do porządku obrad. Na sesji 27 lutego 2023 roku przewodniczący odmówił podania pod głosowanie przedłożonych wniosków opozycji, uzasadniając tę decyzję brakami formalnymi, które mu nie przeszkadzały w odniesieniu do projektów wprowadzanych do porządku w czerwcowej sesji. To jest fakt, proszę Państwa, temu nie można zaprzeczyć. Odmówiono uzasadnienie, już pomijam fakt, że uzasadnienie odwołań było kuriozalne. Odmówiono radnym materiałów źródłowych, informacji o autorach wniosków i towarzyszących im projektów uchwał. Za to radni byli zmuszeni wysłuchać tyrady przewodniczącego na temat zasad demokracji i większości arytmetycznej. Pamiętacie Państwo słowa przewodniczącego? Mamy większość arytmetyczną, możemy robić co chcemy. Na skutek działań przewodniczącego skład Komisji Planowania Przestrzennego przestał spełniać statutowe wymagania. Na dobrą sprawę na tej podstawie wszystkie opinie wydane przez tę komisję od dnia 22 czerwca można skutecznie podważyć. Sesja 27 lutego 2023 roku. Przewodniczący zaprezentował swoje chyba najgorsze cechy w kontekście sprawowanej funkcji. Radni złożyli wnioski o rozszerzenie porządku obrad o projekty uchwał zmieniające składy niektórych komisji stałych Rady Miasta. Przy dłuższej tyradzie insynuującej wady formalne zgłoszonych wniosków, o których już wcześniej mówiłem, przewodniczący z naruszeniem prawa nie poddał ich pod głosowanie. Identycznymi wadami były obarczone wnioski na czerwcowej sesji. Wtedy uznał je za prawidłowe. Tutaj na czerwcowej, na tej sesji 27 wszystkie materiały były dostępne. Na czerwcowej sesji żadnych materiałów nie dostaliśmy. Jednak przewodniczący nie tylko zabronił dystrybucji materiałów, ale także zabronił obecnemu na sesji radcy prawnego zaopiniowania przedłożonych wniosków. Wszystkie te działania spowodowały burzliwą dyskusję z naruszeniem porządku prowadzenia obrad. Przewodniczący poprzez swoją prowokację stracił kontrolę nad obradami. Dla ratowania sytuacji ogłosił kilkunastominutową przerwę, najpierw 10-minutową, potem jednak się zreflektował, 15 minut. Zaś po tej przerwie arbitralną decyzją przerwał obrady i wyznaczył ich kontynuację po 14 dniach. Tym samym dopuścił się przekroczenia uprawnień. Decyzja o przerwie tego rodzaju powinna być podjęta przez Radę w drodze głosowania, co wyraźnie stwierdził wojewoda w odpowiedzi na skargę radnych. Skutki tej... Panie Marku, chwileczkę. Czy ja mógłbym prosić o zamknięcie drzwi? Tak? Na pewno? To tak, to jest wentylacja. Pogoda nam się polepszyła. A nie, deszcz. Bardzo proszę kontynuować, panie. Okej, dziękuję.
skutki tej samowoli, proszę Państwa, były opłakane dla mieszkańców. W porządku obrad tej sesji były uchwały umożliwiające rozpoczęcie wypłaty różnych zasiłków i dodatków. Pamiętamy, że komisja antyalkoholowa nie mogła się zbierać, bo nie był uchwalony również plan pracy tej komisji. Wtedy mieszkańcy musieli czekać. Skutki tej samowoli były również opłakane dla miasta. Miasto musiało zwrócić do budżetu państwa środki na dopłaty węglowe z uwagi na upływający termin realizacji wypłat. Miasto zmuszone było ponownie ubiegać się o te środki, a Rada musiała kilkakrotnie głosować zmiany w budżecie spowodowane zwrotami, ponownymi wpływami i po raz kolejny zwrotem tych środków. Mieliśmy to również na wczorajszej sesji, zmiany w budżecie związane z tym, że coś nie zostało w terminie uchwalone. Proszę Państwa, nie będę już mówił o tym, że przewodniczący nadużywał swojej pozycji i prowadził różnego rodzaju walki polityczne związane z tym, żeby atakować niektórych radnych. Doskonale znacie Państwo sytuację pewnego radnego, który był wzywany wraz z całą rodziną, sąsiadami do prokuratury. Wszystkie sprawy związane z tym zostały wyjaśnione. I proszę Państwa, co się wydarzyło w tej sprawie? Pismo, które dotyczyło zarzutów do tego radnego, czy postawienia mu zarzutów, bardzo szybko zostało rozpropagowane przez na Państwa skrzynki, choć nie miało zupełnie związku z pracą tego radnego. Natomiast pismo, które stwierdzało nieprawdę w tym donosie, jak ja to nazwę, czyli o umorzeniu śledztwa z braku podstaw do jego wszczęcia, do Państwa do tej pory nie dotarło. O tym się mogli Państwo dowiedzieć z gazet. Tak działał ten przewodniczący. Za to całe zamierzanie możemy podziękować przewodniczącemu. W ogóle chcemy już podziękować temu przewodniczącemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, szkoda, że nie ma z nami pana przewodniczącego Grzegorza. Odniósłby się być może do tych kwestii. Natomiast myślę, że jeszcze będzie miał jako radny, jeśli go odwołamy, to taką okazję. A teraz zabiera głos pan radny Jacek Tomasiak. Szanowni radni, szanowni mieszkańcy Lubartowa, szanowne media. W pierwszej kolejności zgodzę się w 100% z panem przewodniczącym Grzegorzem Siwkiem, że szkoda, że nie ma jednego z radnych, który został wybrany przez mieszkańców, a który pełnił do tej pory funkcję przewodniczącego Rady Miasta. Tylko pamiętajmy, że nikt mu tego prawa nie odebrał. Ta nieobecność, to postępowanie tego przewodniczącego to jest jeszcze jedna kropka nad i, jeżeli chodzi o fakt konieczności odwołania tej osoby z funkcji przewodniczącego. Bowiem, proszę Państwa, te działania, to postępowanie, to zasłanianie się nieobecnością wprowadziło w naszej Radzie Miasta również niesamowity chaos w ostatnich tygodniach naszej pracy. Proszę zwrócić uwagę, że w dniu dzisiejszym mamy w tym miesiącu 4. nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Absurd, którego do tej pory nie doświadczyliśmy, ale proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz. Gdyby nie pierwsza z nich zwołana przez radnych, proszę Państwa, sesja Rady Miasta, ta, którą zwołała grupa radnych, gdzie ta grupa radnych zgodziła się również o uzupełnienie porządku obrad o punkty, które nie zostały podjęte 27 lutego, ratowała tak naprawdę pierwotną sytuację, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Rady Miasta. I nawet jeżeli wtedy,
27 roku ówczesny przewodniczący obraził się być może na Radę Miasta. Być może jakaś inna była przyczyna jego wyjścia. No to nic nie stało na przeszkodzie, żeby kolejne sesje Rady Miasta mogły się odbywać w normalnym trybie, w normalnym porządku prawnym i żeby nie była takiej sytuacji, że w sytuacji niekomfortowej, uważam, bo wiceprzewodniczący w chwili, kiedy musi zwoływać sesję Rady Miasta, jest postawiony w sytuacji niekomfortowej, bo później rodzą się różnego rodzaju domysły, plotki, informacje są przekazywane tego typu, które podważają kompetencje tego wiceprzewodniczącego, a wystarczy przyjść i samemu zastosować się do tych przepisów, które były podstawą do stanowienia naszego prawa. Zgodzę się natomiast w 100% z argumentacją mojego poprzednika, pana radnego Polichańczuka, w związku z tym, że to sesję zamieniono tak naprawdę w indywidualny, polityczny manifest jednej osoby, która to osoba w sposób dowolny, ostentacyjny i wyjątkowo bym powiedział jednostronny postępowała podczas tych obrad Rady Miasta. Komentowała wypowiedzi radnych, ale nie tylko to, odnosiła się w sposób, uważam, niegodny, powiem wprost, w sposób chamski do kobiet, które się tego typu zachowania po prostu się nie godziły i nie wolno było tego typu robić. Tak naprawdę przypomniała mi się sytuacja w chwili, kiedy kazano się jednej z radnej przefarbować, przypomniała mi się sytuacja pana Andrzeja Leppera, który też rechotał w chwili, kiedy powiedział, że nie można zgwałcić prostytutki. Po prostu wypisz, wymaluj. Sytuacja tak naprawdę, którą zapamiętałem z mediów, a potem słyszałem rechot z tego powodu, że radna ma się przefarbować. No czy tak powinien postępować radny? Czy radny powinien takimi komentarzami raczyć nas wszystkich tutaj na tej sesji Rady Miasta? Być może te dowcipy się komuś podobają, być może kogoś one śmieszą, no ale uważam, że jeżeli ktoś ma ochotę tego typu wypowiedzi wygłaszać, to niech on sobie wygłasza być może je pod budką z piwem, być może w jakiejś knajpie, ale na pewno nie na sesji Rady Miasta, bo to nie jest miejsce do tego, żeby tak postępował jej przewodniczący. W swojej karierze radnego Rady Miasta miałem okazję współpracować z wieloma przewodniczącymi. Pamiętam przewodniczącego pana Andrzeja Zielińskiego, pamiętam przewodniczącego Jacka Zalewskiego, pamiętam przewodniczącego Antoniego Czopa, pamiętam przewodniczącego Jacka Tomasiaka, z którym też współpracowałem bardzo mocno. Pamiętam również, no i ostatnia osoba, pan Grzegorz Gregorowicz. I proszę państwa, do tej pory najbardziej zapamiętaliśmy, jeżeli chodzi o owych przewodniczących, wypowiedź pana przewodniczącego Czopa, który oskarżył radnych o to, że stchórzyli. Natomiast proszę państwa, tamta wypowiedź, tamta waga również ciężarów, które były na przewodniczącym ówczesnym Antonim Czopie, no ona nijak się ma do tego, co działo się podczas tej sesji. Nie powtórzę tutaj, bo to musi mocno wybrzmieć, niestosowanie się do zapisów statutu, interpretowanie, wręcz falandyzacja, może gregorowizacja przepisów, interpretowanie ich wyłącznie na swoją nutę, interpretowanie ich tak, jak sobie życzy przewodniczący, no to zapisze się na pewno niestety, mam nadzieję, że nie złotymi, ale być może jakimiś czarnymi lub szarymi zgłoskami w historii obrad Rady Miasta. Nie jest to nic miłego uzasadniać odwoływanie przewodniczących. Natomiast, szanowni radni, nie zdarzyło się, nie pamiętam takiej sytuacji, aby w chwili, kiedy przewodniczący byli odwoływani, przynajmniej w tej kadencji, aby nie mieli odwagi stanąć przed radnymi i odpowiedzieć na zarzuty, które są oferowane. Przykro mi jest bardzo, że nawet w dniu dzisiejszym zabrakło pana Gregorowicza na naszej sesji, ale dobrze się stało, że jest złożony ten wniosek. Dobrze, że wybierzemy, mam nadzieję, również dzisiaj nowego przewodniczącego i mam nadzieję, proszę państwa, że przynajmniej do najbliższych wyborów nie będziemy już świadkami tak nieodpowiedniego zachowania najważniejszej osoby, która, przypomnę, nie tylko ma nam organizować pracę, ale również ma dbać o porządek na tej sesji Rady Miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych zechce zabrać głos? Widzę, Pan Burmistrz chętny jest. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, miałem okazję współpracować z kilkoma przewodniczącymi Rady Miasta i w mojej ocenie pan Grzegorz Gregorowicz spełniał swoją funkcję jako przewodniczący Rady Miasta. Jeżeli miałbym oceniać współpracę z tymi osobami, które pełniły funkcję przewodniczącego Rady Miasta, to oceniam ją najlepiej spośród tych dwóch, z którymi miałem okazję pracować. Na pewno pan Gregorowicz żadnemu z pracowników Urzędu Miasta nie nakazywał czy nie określał, jak ma się wypowiadać, co mówić i ile tej wypowiedzi ma przekazywać państwu radnym. Zawsze, przede wszystkim to była dewiza pana przewodniczącego Grzegorza Gregorowicza, że pracownicy Urzędu Miasta, a najbardziej dział administracyjno-organizacyjny, który dba o to, żeby sesje Rady Miasta były prowadzone, czy były przygotowane bardzo dobrze, zawsze na pierwszym miejscu byli państwo radni. Ale pamiętam też takie sytuacje, w których pan przewodniczący Rady Miasta mówił: panie burmistrzu, to chyba nie to chciałbym pan powiedzieć. Z ust pana Gregorowicza takich słów nigdy nie usłyszałem. Można było się swobodnie wypowiadać i jak tutaj trafnie pan Polichańczuk mówił, przewodniczący ma prowadzić obrady sesji Rady Miasta. Prowadził na tyle, ile mógł prowadzić. Jeżeli w sytuacji, która była na sali, dochodziło do różnych sytuacji, które, no powiem wprost, prowokowały pewne działania, reagował jak potrafił. Reagował jak potrafił. Dlatego też ja osobiście żałuję, że pan Grzegorz Gregorowicz przestanie zapewne być przewodniczącym Rady Miasta. Nie będę oceniał, dlaczego dzisiaj go nie ma, dlaczego jest, bo być może jest coś takiego, co mu nie pozwala dzisiaj być na tej sali. Myślę, że pewnie fajnie by było, jakby był tutaj z nami i mógł się ustosunkować do no, tych uwag, zarzutów, które zostały przedstawione. Ale skandaliczną dla mnie jest sytuacją, żeby porównywać do jakichś wynurzeń politycznych, zachowań polityków krajowych, zachowania pana Gregorowicza. To jest skandaliczna sytuacja, drodzy państwo radni. Przekraczamy kolejny Rubikon. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych zechce zabrać jeszcze głos? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do procedury związanej z głosowaniem tajnym w sprawie odwołania pana przewodniczącego. I w tym momencie bardzo proszę Państwa radnych o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej. Bardzo proszę, pan Teodor Czubacki. Dziękuję bardzo. Do komisji skrutacyjnej chciałbym zgłosić pana radnego Przemka Kurala. Czy pan radny Przemysław Kural wyraża zgodę? A tu, proszę. Wnioskodawca pytał wcześniej mnie o zdanie, ale potwierdzam, wyrażam zgodę. Jeszcze jedno pytanie jest, czy ktoś z Państwa radnych wyraża sprzeciw tej kandydaturze? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę jeszcze przynajmniej dwóch radnych podanie imion, nazwisk do komisji skrutacyjnej. Patrzę na Państwa. No mam, rzeczywiście. I bardzo proszę pana radnego Andrzeja Zielińskiego. Chciałbym zgłosić do komisji skrutacyjnej panią radną Ewę Grabek.
Czy pani radna Ewa Grabek wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A czy ktoś z państwa radnych wyraża sprzeciw tej kandydaturze? Nie, dziękuję bardzo. Jeszcze potrzebna nam jest przynajmniej jedna osoba. Bardzo proszę państwa radnych o zgłaszanie kandydatur. Pani radna Renata Mazur. Do komisji skrutacyjnej zgłaszam kandydaturę pana Artura Kuśmierzaka. Czy pan radny Artur Kuśmierzak wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej głosów nawet tutaj na tablecie. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zgłosić kandydaturę? Nie. Mamy 3 osoby, które wystarczą do takiej komisji. A przepraszam, zapytałem. Czy ktoś ma przeciw tej kandydaturze? Nie widzę, nie widzę. Więc mamy 3 radnych. Szanowni Państwo, jeśli mamy tylko 3 radnych, a nikt nie zgłasza sprzeciwu, Rada Radnych uznaje, znaczy powołuje do komisji skrutacyjnej przez aklamację. W tej chwili jest tutaj uwaga. Panie mecenasie, czy mamy to przegłosować? Nie było sprzeciwu. Nikt nie sprzeciwu nie zrobi. Skoro mamy tylko 3 kandydatów i sprzeciwu nie było, to głosowanie jest niekonieczne, ale jeżeli taki wniosek spośród radnych pada, to trzeba głosować, panie przewodniczący. Myślę, że to nic nie zmieni, ale czy pan radny Tomasiak podtrzymuje? Nie chcę teraz do końca cytować, ale z tego co pamiętam, to w statucie jest chyba napisane, że w przypadku wyborów tajnych Rada Miasta ze swojego grona wybiera najpierw komisję skrutacyjną albo powołuje komisję skrutacyjną, więc jeżeli mamy powołać, to wydaje mi się, że musimy to przegłosować. I zawsze nie przypominam sobie, żebyśmy kiedykolwiek, a tym bardziej wybierali przewodniczącego albo odwoływali przewodniczącego w chwili, kiedy żeśmy nie przegłosowali składu komisji skrutacyjnej. Nie musimy głosować indywidualnie każdej z osób, bo tyle ile miejsc w komisji skrutacyjnej, tylu jest kandydatów, natomiast wydaje mi się, że powinniśmy to przegłosować. Szanowni Państwo, ale czy to się wydaje, czy to jest taki zapis prawny? Okej. Bardzo proszę. Czy Państwo są przygotowani z obsługi Rady? Pan radny Andrzej Zieliński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, ponieważ w poprzednich sytuacjach w głosowaniach tajnych wybieraliśmy komisje skrutacyjne w drodze głosowania, ale ja przypominam sobie, że poprzednim razem w drodze głosowania indywidualnego proponuję zmodyfikować wniosek pana radnego Tomasiaka, przegłosować komisję w całości en bloc, nie indywidualnie nad każdą komisją i taki wniosek stawiam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan radny Tomasiak też podtrzymuje? Tak? Okej, dobrze. Szanowni Państwo, w takim razie przystępujemy do głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. Proszę o wciśnięcie kworum. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o naciśnięcie zielony, kto przeciw czerwony, kto wstrzymuje się żółty. Mamy już wyniki. 20 radnych jest za. Komisja została powołana i w celu ukonstytuowania się komisji ogłaszam przerwy, ile trzeba. 15 minut wystarczy? No właśnie komisji pytam komisji skrutacyjnej, czyli tych 3 osób, czy 15 minut przerwy wystarczy na ukonstytucjonowanie się? Starczy 10?
Nie, no jest to trochę poważna procedura. Ogłaszam 15 minut przerwy.
Szanowni Państwo, po przerwie bardzo proszę o przewodniczącą, rozumiem, komisji skrutacyjnej o zapoznanie nas z zasadami głosowania i z samym sposobem głosowania. Bardzo proszę. Protokół z ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej. Wybrana na nadzwyczajnej 52. sesji Rady Miasta Lubartów w dniu 31 marca 2023 roku Komisja Skrutacyjna w składzie Przemysław Kural, Ewa Grabek, Artur Kurśmierzak. Do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Miasta Lubartów ukonstytuowała się następująco. Przewodniczący komisji Ewa Grabek, członek komisji Artur Kurśmierzak, członek komisji Przemysław Kural. Zasady głosowania w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Miasta Lubartów na nadzwyczajnej 52. sesji Rady w dniu 31 marca 2023 roku. Ustęp 1. Zgodnie z artykułem 19 ustęp 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy odwołuje przewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Ustęp 2. W celu przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Miasta Rada powołuje komisję skrutacyjną, która przygotowuje karty do głosowania, przeprowadza głosowanie i dokonuje obliczenia wyników głosowania. Sposób przeprowadzenia głosowania. Wyczytani według listy obecni radni otrzymują od komisji skrutacyjnej kartę do głosowania Rady. Z kartą do głosowania udaje się w miejsce odosobnienia umożliwiające mu tajne dokonanie skreślenia na karcie do głosowania. Po wypełnieniu karty do głosowania radny wrzuca kartę do urny. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna wraz z urną udaje się do oddzielnego pomieszczenia celem przeliczenia głosów. Po przeliczeniu głosów i sporządzeniu protokołu komisja skrutacyjna ogłasza wyniki w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Miasta. Ustęp 3. Karty do głosowania sporządzone według jednolitej formy zawierają brzmienie: karta do głosowania w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Miasta Lubartów na nadzwyczajnej 52. sesji Rady Miasta Lubartów w dniu 31 marca 2023 roku oraz pytanie: czy jesteś za odwołaniem radnego Grzegorza Gregorowicza z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Lubartów? Pod pytaniem umieszcza się 3 jednakowe kratki. Jedną obok wyrazu za, drugą obok wyrazu przeciw, trzecią obok słów wstrzymuje się. Karta do głosowania w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Miasta Lubartów na nadzwyczajnej 52. sesji Rady Miasta Lubartów w dniu 31 marca 2023 roku. Czy jesteś za odwołaniem radnego Grzegorza Gregorowicza z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Lubartów? I tu mamy kratki za, przeciw i wstrzymuje się. Następnie ustęp 4. Karta do głosowania opatrzona jest pieczęcią Rady Miasta. Ustęp 5. Zgodnie z artykułem 25a z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym radny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Ustęp 6. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku X, 2 linie przecinające się w obrębie kratki. W kartce obok wyrazu za, opowiadając się w ten sposób za odwołaniem przewodniczącego Rady. W kratce obok wyrazu przeciw, opowiadając się w ten sposób przeciw odwołaniu przewodniczącego Rady, lub w kratce obok słów wstrzymuje się, nie opowiadając się na zadanie pytanie. Ustęp 7. Jeżeli radny na karcie do głosowania podpunkt 1 postawi znak X więcej niż w jednej kratce obok wyrazu za, przeciw lub słów wstrzymuje się. Podpunkt 2. Nie postawi znaku X w żadnej z kratek ani obok wyrazu za, ani obok wyrazu przeciw, ani obok słów wstrzymuje się. Podpunkt 3. Wypełni kartę w sposób niezgodny z ustępem 6. Jego głos uważa się za nieważny.
Ustęp 8. Karty wyjęte z urny, niesporządzone przez komisję skrutacyjną są kartami nieważnymi. Ustęp 9. Kart całkowicie przedartych komisja skrutacyjna nie bierze pod uwagę. Ustęp 10. Przewodniczącego Rady uważa się za odwołanego, jeżeli w głosowaniu za jego odwołaniem opowiedziało się, czyli postawiono znaków X w kratce obok wyrazu za, więcej niż połowa radnych biorących udział w głosowaniu z zastrzeżeniem ustępu 1. Ustęp 11. Wynik głosowania jest równoznaczny z przyjęciem uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Rady. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały. Ustęp 12. W protokole Komisji Skrutacyjnej określa się co najmniej: podpunkt 1. Liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania. Podpunkt 2. Liczbę imię i nazwisko odwoływanego przewodniczącego Rady. Podpunkt 3. Liczbę głosów minimalną konieczną do odwołania przewodniczącego Rady. Podpunkt 4. Liczbę radnych, w którym oddano kart do głosowania. Podpunkt 5. Liczbę kart wyjętych z urny. Gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności. Podpunkt 6. Liczbę kart nieważnych. Podpunkt 7. Liczbę głosów nieważnych. Podpunkt 8. Liczbę głosów ważnych. Podpunkt 9. Liczbę głosów ważnie oddanych przeciw odwołaniu przewodniczącego Rady. Podpunkt 11. Liczbę głosów wstrzymujących się. Podpunkt 12. Liczbę głosów ważnie oddanych za odwołaniem przewodniczącego Rady. A nadto stwierdza się wynik wyborów, to znaczy, czy za odwołaniem przewodniczącego Rady oddano wystarczającą liczbę głosów, o której mowa w punkcie 3. Podpisano Ewa Grabek, Przemysław Kura, Artur Kuśmierzak. Dziękuję bardzo. I teraz pan przewodniczący musi przegłosować. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej. Dziękuję Szanowni bardzo. Państwo, teraz jeszcze zadam pytanie jedno. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do zasad i sposobu głosowania? Czy ktoś wnosi uwagi? Jeśli nie ma uwag, to też przyjmuje się przez aklamację, ale znając pewne zasady. Czy ktoś z Państwa życzy sobie głosowania elektroniczne? A jak ty to? Nie, to taki... Nie, więc zasady i sposób głosowania są przez Radę Miasta Lubartów przyjęte przez aklamację. Bardzo proszę o rozdanie kart do głosowania. To znaczy, no przyjęliśmy tak, że ja będę wyczytywał i radny będzie podchodził, brał kartę i uda się w miejsce odosobnienia, które jest po lewej stronie przewodniczącego sesji i potem wracając wrzuci kartę do urny. I jako pierwszą osobę prosimy pana radnego Jacka Bednarskiego. Ja dodam, że na sali jest obecnych 20 radnych i komisja przygotowała 20 kart do głosowania. Jako następna osoba proszony jest Robert Błaszczak, radny Robert Błaszczak. I powoli może się przygotowywać radny Teodor Czubacki. Następną w kolejności osobą będzie radna Ewa Grabek. Dobra, okej. I prosimy kolejnego radnego, tym razem jest to Grzegorz Jaworski.
Po radnym panu Grzegorzu Jaworskim będzie proszona o podejście pani radna Maria Kozak. Po radnej pani Marii Kozak głosować będzie radny Tomasz Krówczyński. Po radnym Tomaszu Krówczyńskim będzie głosował radny Przemysław Kuran. Kolejnym radnym jest radny Piotr Kusyk. Po radnym Piotrze Kusyku będzie głosować Anna Kuszner. Do mikrofonu, pani radna. Do mikrofonu, bo to musi być protokołowane. Myślałem, że będzie słychać, ale dobrze, przepraszam. Teraz głos odda radny Artur Kuśmierzak. Kolejną osobą, która weźmie udział w głosowaniu, będzie pani radna Renata Mazur. Tak się podzieliliśmy. Po radnej Renacie Mazur głos będzie oddawać radna Elżbieta Mizio. Po radnej Elżbiecie Mizio do głosowania jest proszona radna Beata Pasikowska. I może już powoli się przygotowywać radny Marek Polichańczuk. Po radnym Marku Polichańczuku do głosowania proszona jest pani Wiesława Romańska-Serwin. Kolejnym radnym biorącym udział w głosowaniu będzie radny Grzegorz Siwek, ale jeszcze czekamy. Po radnym Grzegorzu Siwku prosimy o udział w głosowaniu radnego Jacka Tomasiaka.
Widać wszystko. Po radnym Jacku Tomasiaku o oddanie głosu proszony jest radny Zdzisław Wereszczyński. I prosimy radnego Andrzeja Zielińskiego. Informuję Radę, że jest to ostatni dzisiaj z radnych biorących udział w głosowaniu i 20 kart w tym momencie zostało wydanych, bo przypominam, że w głosowaniu bierze udział 20 radnych dzisiaj. A to znaczy nie pan przewodniczący pewno, tak? Dziękuję bardzo panu radnemu. Również panu też dziękuję. Szanowni państwo, ogłaszam teraz przerwę w celu obliczenia głosów przez komisję skrutacyjną i podaniu nam wyników. Przerwę ogłaszam 15 minut.
Bardzo proszę o odczytanie protokołu z głosowania tajnego w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Miasta Lubartów. Protokół z ustalenia wyników głosowania w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Miasta Lubartów sporządzony na nadzwyczajnej 52. sesji Rady Miasta w dniu 31 marca 2023 roku. Powołana przez Radę Miasta Lubartów Komisja Skrutacyjna ukonstytuowana w składzie: Ewa Grabek, przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, Artur Kuśmierzak, członek Komisji Skrutacyjnej, Przemysław Kural, członek Komisji Skrutacyjnej. Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje. Podpunkt 1. Liczba radnych Rady Miasta Lubartów obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 20. Podpunkt 2. Głosowanie dotyczyło odwołania radnego Grzegorza Gregorowicza z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Lubartów. Podpunkt 3. Minimalna liczba głosów do dokonania odwołania przewodniczącego Rady wynosi 11. Podpunkt 4. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 20. Podpunkt 5. Liczba kart wyjętych z urny 20. Podpunkt 6. Liczba kart nieważnych 0. Podpunkt 7. Liczba głosów nieważnych 0. Podpunkt 8. Liczba głosów ważnych 20. Podpunkt 9. Liczba głosów ważnych oddanych za odwołaniem przewodniczącego Rady 12. Podpunkt 10. Liczba głosów ważnych oddanych przeciw odwołaniu przewodniczącego Rady 7. Podpunkt 11. Liczba głosów wstrzymujących się 1. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że radny Grzegorz Gregorowicz uzyskał minimalną liczbę głosów określoną w punkcie 3 i w związku z tym został odwołany z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Lubartów. Na tym protokół zakończono i podpisano przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Ewa Grabek, członek Komisji Skrutacyjnej Artur Kuśmierzak, członek Komisji Skrutacyjnej Przemysław Kural. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę jeszcze o pozostanie, bo chciałem jeszcze zapytać, mamy już uchwałę? Czy odczytujemy całą uchwałę teraz? Biuro Obsługi Rady. Chciałem zapytać, czy... Jest już, nie musimy jej odczytywać. Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, 12 głosów za, przeciw 7, jedna osoba wstrzymała się. Dziękuję Komisji Skrutacyjnej, dziękuję bardzo. Zamykam w tym punkcie, w ogóle zamykam już ten punkt, przechodzimy do kolejnego, czyli wyboru przewodniczącego Rady Miasta Lubartów. I teraz bardzo proszę o zabranie głosu również wnioskodawców. Kto będzie? Pan radny Andrzej Zieliński. W imieniu wnioskodawców chciałbym przedłożyć Państwu projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta Lubartów. Równocześnie bardzo proszę, żeby poprawić w podstawie, również w treści projektu uchwały przez wykreślenie tekst jednolity w nawiasie. To jest autopoprawka, więc uzgodniona przez wnioskodawców. W związku z odwołaniem przewodniczącego Rady Miasta, Rada Miasta powinna ze swojego grona wyłonić przewodniczącego Rady Miasta. W związku z tym, że jest wakat, uważam, że istnieje pilna konieczność, żeby powołać przewodniczącego Rady, który poprowadzi dalej nie tylko sesję, nie tylko obrady, ale również i sprawnie będzie organizować pracę komisji. Chciałbym powiedzieć kilka słów od siebie w tym względzie, bo to jest istotna sprawa. Otóż jak Państwo doskonale się orientują, wybór przewodniczącego Rady Miasta czy Rady Gminy określa artykuł 19 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminy. I wyraźnie wskazuje się, że do wyłącznej właściwości
przewodniczącego Rady należy sprawne prowadzenie, tak ogólnie mówię, sprawne prowadzenie sesji i organizowanie pracy komisji do wyłącznej właściwości. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to w praktyce, że tak na dobrą sprawę zarówno ten przepis, jak i prawodawstwo dotyczące funkcji i roli przewodniczącego Rady jest bardzo ułomne. Jest bardzo ułomne, bo gdyby literalnie czytać ten zapis, oznaczałoby to wyraźnie, że przewodniczący Rady powinien pełnić taką funkcję odpowiednika spikera w Izbie Gmin w Wielkiej Brytanii. Spikera, nie przewodniczącego Izby Gmin, bo to są dwie różne funkcje. Dlaczego? Ponieważ spiker właśnie Izby Gmin jest osobą apolityczną, niezaangażowaną po żadnej ze stron, mimo że jest radnym wybieranym w okręgu. Że jest osobą bezstronną i nie powinien zabierać głosu w dyskusji. Natomiast jeśli, i to mu nikt nie odbiera, tego prawa bycia radnym, jeśli chce z mównicy albo w audytorium Izby Gmin zabierać głos, to robi to poprzez swoich przedstawicieli z klubu i tak dalej. Czyli jego głos jest słyszalny, może wypowiadać się w imieniu wyborców, ale tylko wtedy, kiedy upoważni inną osobę do tego. I to gwarantuje bezstronność, to gwarantuje, że przewodniczący Rady nie jest wplątany, nie miesza się w żadną dyskusję, w żadne dywagacje i tak dalej. I nikt nie może mu zarzucić po pierwsze stronniczość, a po drugie upolitycznienie tej swojej roli. Nie jest to możliwe u nas, mimo że zapis ustawowy w tym kierunku szedł. Dlatego, że przewodniczący Rady jest radnym i z tej mównicy, z tego miejsca ma również prawo wypowiadać się w imieniu siebie jako radnego. I tak jak powiedziałem, ponieważ prawo jest ułomne, wszystko zależy od człowieka. Wszystko zależy od człowieka. Jeśli człowiek, przewodniczący Rady, przyjmie do wiadomości fakt, że jest przede wszystkim przewodniczącym, a w dalszej kolejności radnym, to wtedy możemy powiedzieć, że Rada rzeczywiście funkcjonuje w miarę normalnie i że istnieje szansa na to, żeby spory, kłótnie były w tej sali nieobecne. Ale tak jak powiedziałem, wszystko zależy od człowieka. Apeluję do Państwa, żeby wybrać radnego na przewodniczącego takiego, który będzie przewodniczącym nie tylko opozycji, nie tylko grupy radnych, ale przede wszystkim przewodniczącym Rady Miasta Lubartów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, po raz kolejny musimy powołać komisję skrutacyjną. Moje pytanie brzmi, czy Państwo radni mają jakiś sprzeciw, aby ta sama komisja skrutacyjna, co wcześniej, zajęła się przygotowaniem głosowania. Nie mamy, tak? Czyli ta sama się komisja zajmie przygotowaniem głosowania. Zatem zapraszam Państwa radnych do zgłaszania kandydatów na przewodniczącego Rady Miasta Lubartów. Bardzo proszę, pan radny Marek Polichańczuk. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni, Szanowni goście, media, pracownicy. Bardzo cieszą mnie te słowa mojego poprzednika, mojego przedmówcy, pana Andrzeja Zielińskiego, że... Panie Marku, nie mamy czasu już na aklamacje żadne. Proszę podać nazwisko i imię kandydata. Proszę mi pozwolić, że będę mówił tak, jak uważam to za stosowne. Ale to nie w tym punkcie może. Chciałbym przedstawić kandydaturę właśnie w związku z tym, co powiedział pan Andrzej Zieliński, że to musi być osoba wyważona, która będzie dążyć do jedności Rady, która będzie dbała o spokój, która będzie apolityczna, mimo że należy do jakiegoś tam ugrupowania.
na pewno znana wszystkim i tą osobą, którą chcę przedstawić i zgłosić jej kandydaturę na przewodniczącego Rady Miasta jest pan Tomasz Krówczyński. Pan Tomasz Krówczyński, mogę uzasadnić? Tak, dziękuję. Pan Tomasz Krówczyński jest radnym, już drugą kadencję jest radnym Rady Miasta Lubartów. Jest osobą bardzo spokojną, wyważoną, w swoich wypowiedziach bardziej jednoczącą niż różniącą się od innych. Jest jednym z najbardziej aktywnych radnych tej kadencji. Mimo że nie był przez moment w komisji, jednej z komisji, brał udział we wszystkich komisjach Rady Miasta. Społecznie interesował się problemami wszystkich komisji, składał mnóstwo wniosków, również był uczestnikiem mojej między innymi komisji, gdzie składał szereg wniosków, które miały za zadanie usprawnić czy ułatwić życie mieszkańcom. Wierzę w to, że będzie miał również, jeżeli oczywiście zostanie wybrany, do czego Państwa bardzo serdecznie namawiam, mam nadzieję, że również jego pomysły sprawią, że ta Rada będzie pracowała sprawnie i merytorycznie, bez zbędnych waśni i kłótni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Lista kandydatów jeszcze jest otwarta. Czy ktoś z Państwa radnych zgłasza jeszcze jakąś kandydaturę? Nie widzę. W takim razie zamykam listę kandydatów i przechodzimy do przegłosowania właśnie tej listy. A, przepraszam. Uznałem, że się zgadza, ale czy pan radny się zgadza? Tak, zgadzam się. Dziękuję bardzo. I w takim razie przechodzimy do przegłosowania zamknięcia listy kandydatów. Proszę o naciśnięcie kworum. Jeszcze kilku radnych. Pan radny Piotr Kusyk, pani radna Ela Mizio, pani Beata Pasikowska. Pani radna Ela Mizio, problem ma. Nie, już jest. Dziękuję bardzo i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za zamknięciem listy kandydatów? Proszę o naciśnięcie przycisku zielonego. Kto przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Jeszcze pani radna Ela Mizio. Mamy wyniki. Za zamknięcie listy kandydatów jest 20 radnych. Lista została zamknięta. I bardzo proszę teraz komisję skrutacyjną do ustalenia zasad głosowania i przygotowania kart do głosowania. W tym celu wyznaczam 15 minut przerwy.
Witam ponownie Państwa radnych po przerwie. Witam usługę Rady i witam Pana Burmistrza. Bardzo proszę o przedstawienie radnym sposobu i zasad głosowania przez przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej. Zasady głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta Lubartów na nadzwyczajnej 52. sesji Rady w dniu 31 marca 2023 roku. Ustęp 1. Zgodnie z artykułem 19 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Rada Miasta dokonuje wyboru przewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Ustęp 2. W celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta Rada powołuje komisję skrutacyjną, która przygotowuje karty do głosowania, przeprowadza głosowanie i dokonuje obliczenia wyników głosowania. Sposób przeprowadzenia głosowania wyczytywani według listy obecności radni otrzymują od komisji skrutacyjnej kartę do głosowania. Radny z kartą do głosowania udaje się w miejsce odosobnienia umożliwiające mu tajne dokonanie skreślenia na karcie do głosowania. Po wypełnieniu karty do głosowania radny wrzuca kartę do urny. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna wraz z urną udaje się do oddzielnego pomieszczenia celem przeliczenia głosów. Po przeliczeniu głosów i sporządzeniu protokołu komisja skrutacyjna ogłasza wyniki w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta. Ustęp 3. Karty do głosowania sporządzone według jednolitej formy zawierają brzmienie: karta do głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta Lubartów na nadzwyczajnej 52. sesji Rady Miasta Lubartów w dniu 31 marca 2023 roku. Ustęp 4. W przypadku zgłaszenia jednego kandydata na karcie do głosowania zamieszcza się jego imię i nazwisko wraz z pytaniem, czy jesteś za wyborem radnego Tomasza Krówczyńskiego na przewodniczącego Rady Miasta Lubartów. Pod pytaniem umieszcza się 3 jednakowe kratki, jedną obok wyrazu za, drugą obok wyrazu przeciw, trzecią obok słów wstrzymuje się. I przykładowo karta do głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta Lubartów na nadzwyczajnej 52. sesji Rady Miasta Lubartów w dniu 31 marca 2023 roku. Czy jesteś za wyborem radnego Tomasza Krówczyńskiego na przewodniczącego Rady Miasta Lubartów? I tu pokazuję, mamy kratki za, przeciw i wstrzymuje się. Ustęp 5. Zgodnie z artykułem 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym radny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Ustęp 6. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku X, 2 linie przecinające się w obrębie kratki w kratce obok wyrazu za, opowiadając się w ten sposób za wyborem radnego na przewodniczącego Rady, w kratce obok wyrazu przeciw, opowiadającego się w ten sposób przeciw wyborowi radnego na przewodniczącego Rady lub w kratce obok słów wstrzymuje się, nie opowiadając się ani za, ani przeciw danej kandydaturze. Ustęp 7. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znak X więcej niż jednej kratce obok słów za, przeciw, wstrzymuje się. Punkt 2. Nie postawi znaku X w żadnej z kratek ani obok wyrazu za, ani obok wyrazu przeciw, ani obok słów wstrzymuje się. Jego głos uważa się za nieważny. Ustęp 8. Przewodniczący Rady uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu za jego wyborem opowiedziało się, postawiono znaków X w kratce obok wyrazu za więcej niż połowa radnych biorących udział w głosowaniu z zastrzeżeniem ustępu 1. Ustęp 9. Karta do głosowania tajnego opatrzona jest pieczęcią Rady Miasta Lubartów. Ustęp 10. Karty wyjęte z urny, niesporządzone przez komisję skrutacyjną są kartami nieważnymi. Ustęp 11. Kart całkowicie przedawnych komisja skrutacyjna nie bierze pod uwagę. Ustęp 12. Wyniki głosowania
Wynik głosowania jest równoznaczny z przyjęciem uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały. Ustęp 13 w protokole Komisji Skrutacyjnej określa co najmniej punkt 1. Liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania. Punkt 2. Imię i nazwisko zgłoszonego kandydata. Punkt 3. Minimalną liczbę głosów konieczną do ważnego wyboru. Punkt 4. Liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania. Punkt 5. Liczbę kart wyjętych z urny. Gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności. Punkt 6. Liczbę kart nieważnych. Punkt 7. Liczbę głosów nieważnych. Punkt 8. Liczbę głosów ważnych. Punkt 9. Liczbę głosów ważnie oddanych przeciw wyborowi. Punkt 10. Liczbę głosów wstrzymujących się. Punkt 11. Liczbę głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata. A nadto stwierdza się wynik wyborów, to znaczy, czy kandydat uzyskał wystarczającą liczbę głosów, o której mowa w punkcie 3. Podpisała Ewa Grabek, Przemysław Kura, Artur Kuśmierzak. I ja dziękuję bardzo, ale tu trzeba, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Chyba zabrał głos. Już tutaj pan radny Przemysław Kura ma zastrzeżenia pewne. Ja również do ustępu 5. Chciałbym, aby pan mecenas odniósł się do tego punktu. Jeśli pani przewodnicząca zechciałaby panu mecenasowi przedstawić ten punkt. Szanowni Państwo, ustęp 5 zasad mówi o tym, że jakby przekazuje treść artykułu 25a ustawy o samorządzie gminnym, a przepis ten mówi, że radny, który uważa, że jego interesu prawnego dotyczy dane głosowanie, nie powinien brać udziału w tym głosowaniu. Dlatego też, Szanowni Państwo, przygotowanych w naszym przypadku jest 20 kart do głosowania. I teraz już przechodząc do konkretów, czy pan radny będący kandydatem na przewodniczącego będzie głosował czy nie, to jest jego sprawa. On dokonuje tej oceny. Można tylko powiedzieć, że musi w tym przypadku uwzględniać, że rozstrzygnięcia sądów w tym zakresie są absolutnie niemalże podzielone. Są wyroki, które mówią o tym, że głosowanie przez kandydata na przewodniczącego, w ogóle branie udziału skutkuje nieważnością, ale są też takie, które mówią, że nie, że głosowanie na siebie, powiedzmy sobie, czy w ogóle branie udziału w sprawie, w głosowaniu, które dotyczy danego radnego jako kandydata, przepraszam, jest tylko emanacją jego ustawowych obowiązków, w związku z tym trudno mówić o tym, że to dotyczy interesu prawnego. W tym przypadku każdy kandydat, no w tym przypadku pan radny Tomasz Krówczyński, musi sam jakby w tym zakresie rozstrzygnąć. Chcę tylko powiedzieć, że w przypadku, gdyby nasz organ nadzorczy uznał, że głosowanie dotyczyło jednak interesu prawnego radnego, który jest kandydatem, to skutkować to będzie nieważnością wyboru. Także trzeba tych konsekwencji, te konsekwencje trzeba wziąć po prostu pod uwagę. To chyba tyle. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo proszę komisję skrutacyjną o przystąpienie do rozdania i przeprowadzenia głosowania. Rozdania kart do głosowania. Postaramy się sprawnie i w tej kolejności, czyli proszę radnego Jacka Bednarskiego o podejście... Szanowni Państwo, ale bardzo proszę o ciszę, bo się sytuacja troszeczkę rozluźniła, a chcemy wszyscy słyszeć to, co jest mówione. Szanowni Państwo, to nie jest punkt do zabierania głosu. Chyba że... Nie, myślę, że nie. To nie jest punkt do zabierania głosu. Chwileczkę, momencik. Pan mecenas się wypowiedział, nie było dyskusji i nie ma dyskusji. Pan radny usłyszał, co miał usłyszeć, wszyscy usłyszeliśmy, co pan mecenas nam przekazał, więc myślę, że jak się zachowa pan radny, to jest jego indywidualna rzecz. Dziękuję bardzo. Dyskusji na pewno nie będzie. Bardzo proszę o kontynuację.
I proszony jest radny Robert Błaszczak. Powoli przygotowuje się, to znaczy nie będę narzucał tempa. Kolejnym radnym, który będzie brał udział w głosowaniu, jest pan Teodor Czubacki. Już widzę, że pan radny Robert Błaszczak podchodzi do urny. O pobranie karty do głosowania proszona jest radna Ewa Grabek. I prosimy radnego Grzegorza Jaworskiego. Kolejną radną biorącą udział w głosowaniu będzie pani Maria Kozak. Już tam można wejść. Kolejny radny proszony o pobranie karty Tomasz Krówczyński. I o pobranie karty proszony jest radny Przemysław Kural, a po mnie pan Piotr Kusyk. Prosimy radną panią Annę Kuszner o odebranie karty. No to jak będziesz tak miły. I prosimy radnego Artura Kuśmierzaka o pobranie karty. Kolejną radną biorącą udział w głosowaniu będzie pani Renata Mazur. Prosimy panią Renatę. O pobranie karty do głosowania proszona jest pani radna Elżbieta Mizio. O pobranie karty do głosowania proszona jest radna pani Beata Pasikowska.
O pobranie karty do głosowania proszony jest radny Marek Polichańczuk. O pobranie karty do głosowania proszona jest radna pani Wiesława Romańska-Serwin. O odebranie karty do głosowania proszony jest radny Grzegorz Siwek. O pobranie karty do głosowania proszony jest pan radny Jacek Tomasiak. O pobranie karty do głosowania proszony jest pan radny Zdzisław Reszczyński. O pobranie karty do głosowania proszony jest pan radny Andrzej Zieliński. Dziękuję bardzo. Jeszcze poczekamy chwilkę. Dziękuję Państwu radnym za przeprowadzenie procedury głosowania. Teraz bardzo proszę Komisję Skrutacyjną, aby udała się do przeliczenia głosów i w tym celu ogłaszam przysłowiowe 15 minut.
I bardzo proszę Panią Przewodniczącą o odczytanie protokołu z głosowania tajnego. Protokół z ustalenia wyników głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta Lubartów sporządzony na nadzwyczajnej 52. sesji Rady w dniu 31 marca 2023 roku. Powołana przez Radę Miasta Lubartów komisja skrutacyjna ukonstytuowana w składzie: Ewa Grabek, przewodnicząca komisji skrutacyjnej, Artur Kuśmierzak, członek komisji skrutacyjnej, Przemysław Kural, członek komisji skrutacyjnej. Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje. Punkt 1. Liczba radnych Rady Miasta Lubartów obecnych na sali uprawnionych do głosowania 20. Punkt 2. Na przewodniczącego Rady Miasta Lubartów zgłoszono kandydaturę radnego Tomasza Krówczyńskiego. Punkt 3. Minimalna liczba głosów do dokonania wyboru przewodniczącego Rady wynosi 11. Punkt 4. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 20. Punkt 5. Liczba kart wyjętych z urny 20. Punkt 6. Liczba kart nieważnych 0. Punkt 7. Liczba głosów nieważnych 0. Punkt 8. Liczba głosów ważnych 20. Punkt 9. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem radnego Tomasza Krówczyńskiego na przewodniczącego Rady 12. Punkt 10. Liczba głosów ważnie oddanych przeciw wyborowi radnego Tomasza Krówczyńskiego na przewodniczącego Rady 7. Punkt 11. Liczba głosów wstrzymujących się 1. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że radny Tomasz Krówczyński uzyskał minimalną liczbę głosów określoną w punkcie 3 i w związku z tym został wybrany na przewodniczącego Rady Miasta Lubartów. Na tym protokół zakończono i podpisano przewodnicząca komisji skrutacyjnej Ewa Grabek, członek komisji skrutacyjnej Artur Kuśmierzak, członek komisji skrutacyjnej Przemysław Kural. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, I z tego miejsca chciałam pogratulować panu radnemu rozumiem, że nie Krówczyńskiemu. będziemy odczytywać już uchwały. Wszystko zostało powiedziane. Pan radny został nowym przewodniczącym Rady Miasta w Lubartowie. Moje gratulacje. Także uchwała została rzeczywiście tak podjęta 12 głosami za, przy 7 przeciwnych i 1 wstrzymującym się. Szanowni Państwo, nie ma tutaj dyskusji, ale proszę o pozostanie jeszcze po zamknięciu obrad. W tej chwili zamykam obrady 52. sesji Rady Miasta Lubartów. Na miejsce i o zabranie głosu. Cofam to zamknięcie, które było wadliwe. Szanowni zgromadzeni, bardzo dziękuję za oddane głosy za oddane głosy przeciw. Na pewno postaram się, i znacie mnie już trochę, zwykle różne rzeczy typowe robię w nietypowy sposób, więc zapewne będzie inaczej, a czy lepiej, to ocenicie sami i mieszkańcy ocenią na koniec, powiedzmy, mojej pracy. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Najproszę, żeby Państwo wpędziliście mnie w koszty, będę musiał moją polarkę programisty porzucić niestety i nabyć coś bardziej stosownego do pełnionej funkcji. Jeszcze kilka zdań chciałbym tutaj powiedzieć. W związku z tym, że dokonał się ten wybór i zostałem przewodniczącym, jest to dla mnie ogromny zaszczyt i jednocześnie czuję na barkach ciężar odpowiedzialności, bo władza to przede wszystkim odpowiedzialność. Bardzo za to dziękuję i jednocześnie, no mówię, czuję ten ciężar. I chciałbym tutaj rozpocząć jakby pracę z Państwem, współpracę z Państwem w tym charakterze, od prośby do Pana Burmistrza i apel do Państwa. Otóż w najbliższym czasie chciałbym zorganizować spotkanie z Panem Burmistrzem i przedstawicielami wszystkich środowisk politycznych w Radzie. Na tym spotkaniu chciałbym też poprosić Pana Burmistrza, żeby była obecna Pani Skarbnik, żeby była obecna Pani Naczelnik Urbaś, żebyśmy sobie ustalili zasady współpracy, żeby to było jasne,
i żebyśmy usprawnili, może źle powiedziane, żebyśmy sprawili, żeby sesje przebiegały sprawnie, tak? I to taka prośba, w momencie, kiedy już to wszystko się wykrystalizuje, skontaktuję się z panem burmistrzem i wtedy ustalimy wygodny termin zarówno dla osób, które tutaj z urzędu będą brały udział w tym spotkaniu, jak i dla pozostałych członków, tak jak powiedziałem, przedstawicieli środowisk politycznych w naszej Radzie. Dziękuję bardzo. Zamknij sesję jeszcze. Coś mam dziubać tu? Szanowni Państwo, niniejszym zamykam 52. sesję, nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Dziękuję za uczestnictwo. Wesołych świąt, wszystkiego dobrego Państwu życzę.